No hej, wiecie, chciałbym się podzielić z wami pewną myślą, która, którą cały czas zgłębiam albo odkrywam. I powiem wam, że to wszystko jest takie śmieszne w zrozumieniu tego wszystkiego. Jak szukałem przebudzenia w tym świecie, tej rzeczywistości i zgłębiałem na początku pracę nad sobą, czyli rozwój osobisty. I tak jak coach Mike powiedział fajnie, że nawet jak ci się nie uda w życiu, to będziesz dobrym człowiekiem. I to naprawdę mogę się pod tym podpisać w 100%. To jest fantastyczna rzecz. Tylko trzeba też się liczyć z tą drugą stroną medalu. Jeśli się jest dobrym człowiekiem w tej rzeczywistości, to nie zawsze się dostaje to, czym się emanuje. Najciekawsze było to, jak zostawiłem wszystkie role. Jak zostawiłem rolę imienia i nazwiska, chociaż legitymuję się jakimś dowodem i paszportem, poruszając się w tej rzeczywistości, w tym świecie, to powiem wam, że gdy przechodziłem różne kursy, albo pracowałem nad sobą, albo zagłębiałem temat medytacji, to odkryłem coś wyjątkowego, coś, co widziałem na zewnątrz po pracy w środku. Czyli zmieniałem myśli, przekonania, widziałem mechanizmy, w których żyłem, które ktoś mi dał, które kupiłem ze świata zewnętrznego od znajomych, bliskich. Ale to nie znaczy, że bliscy czy znajomi byli kimś złym w moim życiu. Nie, byli kimś, którzy najlepiej jak potrafili, pokazywali mi, jak świat wygląda. Świat myśli, świat przeszły. I jak zauważyłem, że gdy pracowałem nad sobą, zauważyłem, że większość ludzi powiela mechanizmy, czyli lęku, zamartwiania się, analizowania, wchodzenia w tematy o przeszłości. I zdałem sobie sprawę, że nie potrafią mówić o sobie, tylko mówią o kimś innym, opowiadają sytuację o przeszłości i to nigdy nie chciało się skończyć. Gdy zatrzymywałem się, gdy nie odpowiadałem, gdy byłem taki zamyślony, ale to było takie zamyślenie, co ja tak naprawdę tam robię, czego ja słucham, z kim jestem, jakich ludzi poznaję, albo z kim utrzymuję kontakt. I żeby poznać prawdę o sobie, to zobaczyłem program jeden w sobie, który pokazywał mi, że to coś złego, że zostawiam bliskich, znajomych i odchodzę, żeby poznać prawdę o sobie. Teraz wiem, jak wielką cenę trzeba zapłacić, żeby poznać prawdę o sobie. Ale gdy poznałem prawdę o sobie, to ta prawda pokazała mi zupełnie coś innego. Pokazała mi to, że to zawsze ja chciałem się dopasować, a nigdy nie pasowałem. Nigdy, bo to nie było możliwe. Ktoś, kto przyszedł tutaj i zadaje sobie pytania, co ja tu robię, kim jestem i co tak naprawdę mam zrobić, to odkrywa się coś magicznego. A co odkryłem? To, że gdy zostawiłem imię i nazwisko, nie mam wstydu. Nie mam lęku, niepokoju. Może przyjść coś do mnie, odczuję przez tego awatara, bo czytam bardziej ciałem niż światem zewnętrznym. I uwierzcie mi, że fajne słowo, uwierzcie mi. Nie wierzcie mi. Dopóki sami tego nie przepracujecie, dopóki sami nie powiecie dość już tego słuchania, narzekania,
weekendów ze znajomymi, gdzie no jest jak jest, różnie jest, nie chcę tego nazywać, bo nie oceniam. Ja widzę kontrast i w tym wzrastam, uwierzcie mi. I znowu wierzcie mi. Fajne słowo. Też niektóre słowa albo niektóre zwroty z mojego słownika takiego, wiem, że one są w języku polskim, nie używam. A wierzcie mi, gdzieś tu jeszcze mi się wkrada. Ciekawe. I tak naprawdę nawet nie chcę, żebyście mi wierzyli. Wiecie, jestem w fajnym ogródku u kobiety, którą poznałem na spotkaniu Świadome Relacje. Też fajny proces przeszła ze sobą w tym projekcie, który buduje Nordic Wild West, tam gdzie natura spotyka serce. Odwiedzam w Polsce stadniny, które rezonują z tym, co robię, co tworzę i jak to wygląda. Jakie to jest wyciszenie, jakie to jest powrót do siebie. I tutaj nie ma żadnej nauki, nie ma żadnego pokazywania, co jest w kimś złe, a co jest w kimś dobre. Wszystko jest odpowiednie. A co dają takie spotkania? Gdy byłem na tym spotkaniu, powiem Wam, świadome relacje, to w ogóle mnie te świadome relacje nie interesowały. Interesowała mnie garstka ludzi. Tam był alkohol i można było potańczyć, ale bardziej interesowały mnie doświadczenia na drugi dzień, gdzie nie było dużo tego alkoholu, gdzie z tymi pogoda była wyjątkowa. Było słońce, a to był koniec lutego, początek marca. I powiem Wam, że robiłem rzeczy, których tak naprawdę albo nie robiłem, albo mało ludzi na świecie to robi. Czyli stosuję autofagię, nie jem przez 40 godzin albo i więcej. Dla mnie teraz niejedzenie 2 dni to jest po prostu taki mały uśmiech do samego siebie, że nawet za tym tęsknię, tak mogę powiedzieć. Czuję się coraz lepiej, ciało zdrowieje, inaczej myśli są wyciszone. I dlaczego organizuję te spotkania w tych stadninach? Tu niedaleko Wałcza, w Mirosławcu, to jest nowa studnica, jest Benkowo. Fundacja Michała Bednarka. Spotkałem się z tym Michałem. Fantastyczny człowiek, bardzo żywy, spełniający sobie marzenia. No ale jak on usłyszał, że ja 39 godzin nie jem, no to mówi nie. I mówi, i chce zrobić z tego spotkania premium. Mówi, no to nieźle, to ciekawie jak to będzie wyglądało. Ale powiem Wam, że naprawdę takie spotkanie z samym sobą, głębokie spotkanie, jest w wyciszeniu umysłu, żeby poznać i zobaczyć mechanizmy w nim, z nim związane, o tak, które pokazują nam na przykład, że one są w nas i my na nie reagujemy. Ale uwierzcie mi, że to nie są wasze reakcje. To są mechaniczne reakcje, wyuczone mechanizmy i nawyki zbudowane przez to, że kupiliście narrację z zewnątrz. Jako prawdę, jako coś, co jest, bo takie jest, a wcale świat nie jest taki. I gdy się otwiera bardziej na radość życia, na zostawienie mechanizmów, na niepicie alkoholu, na niebranie różnych używek albo papierosów, gdzie nigdy ich nie paliłem, uświadamiamy sobie to, że życie jest wyjątkowe. I wiecie co? Nikt z moich znajomych nie powiedział mi, czy kiedykolwiek byłem wdzięczny za oddech. Albo żebym zatrzymał się i celebrował istnienie. Bez żadnych mechanicznych wdechów na 15, wydechów na 79. No każdy szuka tego, żeby przyciągnąć tych ludzi, tych wyznawców, a tak naprawdę wierzcie mi, że patrząc na zewnątrz, widzę, że jak ludzie sobie zabierają energię.
straszą jeden drugiego. Nawet w żartach. Teraz to już jest nawet w żartach to jest. Mam znajomych, co umierają ze strachu, a potem są różne choroby. Ciało choruje, bo ciało daje znaki. Nie karm się tym. Wyłącz telewizor, wyrzuć go przez okno albo daj go w prezencie sąsiadowi. Większość ludzi świadomych już, którzy doświadczyli coś w swoim życiu, jakiegoś cierpienia, straty, to zrozumiało, że nie włączają telewizora. Ja nie oglądam telewizji 10 lat. Mam projektor, który przejrzę jakiś film. Teraz już nawet nie chce mi się oglądać tych filmów. I uwierzcie mi, że gdy wychodzę na przykład na zewnątrz, do ogrodu, na spacer, to gdy patrzę przed siebie, to w bardzo łatwy sposób widzę pranę. Zatrzymuję się w tym, bo to jest taka celebracja, jakby się nie chciało w ogóle wychodzić z tego. To są fantastyczne, złote iskierki, które znikają i pojawiają się znikąd. Uderzają się, wybuchają. Tak jakby się śmiały do mnie. Powodują, że życie po takim fajnym cieszeniu się takimi iskierkami, życie nabiera ciekawych kolorów. Inaczej to wygląda. Jest się bardziej uśmiechniętym do innych. Inaczej ludzie patrzą, jak wchodzę do sklepu albo wychodzę. No może dzięki temu też, ale mało mnie to interesuje, uwierzcie mi. Dacie wiarę, że teraz zmieniła się trochę pogoda, jest coraz cieplej i nagrywam film i nie boję się pauz. Nie martwię się, że ktoś, kto nie rezonuje z takim stanem spokoju, stanem, który jest neutralny, który niczego nie potrzebuje, ani sobie udowadniać, ani zdobywać, ani przegrywać, niczego się nie boi, to jak się utożsamiasz z takim stanem, tym źródłem, który jest naprawdę, to śmierć przestaje mieć znaczenie. Jak się umiera, zanim się umrze. Ja doświadczyłem takiego stanu 2 lata temu, w październiku. Dlatego zostawiłem imię, nazwisko, formę i znajomych, przyjaciół, bliskich. Oni tego nie potrafią zrozumieć, a ja nie potrafię im tego wytłumaczyć. Bez względu na wszystko kocham ich, jak tylko kocham ich tak, jacy są. Nie chcę, żeby się zmieniali. Większość ludzi już na Facebooku, YouTubie czy na tych innych social mediach pokazuje o świadomości jedności, że jesteśmy istotami nieumieralnymi, że świadomość nigdy nie umiera, że mechanizmy ego, i umysł manipulują tym awatarem i pokazują nam świat w jak najgorszych wersjach, żebyśmy się bali, żebyśmy się martwili, żebyśmy byli pogniewani, żebyśmy byli zniesmaczeni życiem. A proste życie, uwierzcie mi, że trzeci raz, że kontakt z koniem, taki powrót do takiego stanu przyjaźni bez słów, spotkania bez słów, jest czymś wyjątkowym. Nie można tego ocenić, nie można tego dać temu cenę, jaką na przykład by było cena za spotkanie, cena za bycie w tym.
I pragnę się z Wami też podzielić tym, że w Polsce, w Dziadowicach, Dziadowice, tak, taka miejscowość, jest Vipassana, ośrodek medytacyjny, na który się zapisałem i ktoś zrezygnował i zaprosili mnie na to spotkanie. Tam jest 10 dni, po 10 godzin medytacji codziennie. 2 posiłki, wstaje się o 4 rano, kładzie się o 21:30, czyli śpi się 6 godzin. I tam nie ma ceny. Tam jest za darmo. Tam ludzie, ten nauczyciel, który tam jest, uczy za darmo. Oni żyją z darowizn i z datków. Bracia i siostry, którzy tam pracują, tam są chyba 3 stopnie. Jak się przejdzie 3, to można zostać tam i nie pracować i pracować, o tak można powiedzieć. Wtedy robi się z takiego poczucia bycia. I mimo tego, że mam tak głęboki stan medytacyjny, jaki mam zawsze, i widzę w tu i teraz, bo większość życia mojego wygląda teraz, życie w tu i teraz, nie analizowanie przeszłości, martwienie się o przyszłość, jak to umysł kocha nam podrzucać, różne zmartwiające się tematy, to żyję stanem obfitości i radości życia. Dacie wiarę? Nie trzeba brać żadnych używek, nie trzeba sięgać po jakieś wywary, jakieś odurzające substancje. Tego nie potrzeba. I gdy powstała idea po większej części śmierci ego, tego Jarka, tego, który miał imię i nazwisko, które było przypisane do niego i miał się trzymać na zabój, to teraz, gdy moje życie wygląda spokojnie, wygląda w fantastycznych spotkaniach z ludźmi, to żadne pieniądze, żadne skarby tego świata tego nie są w stanie zrekompensować. Żadne. Większość bogatych ludzi chciałoby mieć taki stan i nie są w stanie go kupić za pieniądze. Podobno już teraz jest, że widziałem na Facebooku, jak krople świadomości są. Zmieniają stan świadomości. A to jest kolejny narkotyk na pewno. Stanu świadomości nie da rady zmienić, no chyba, że tam jest ta ayahuasca. Ale stanu świadomości nie da się zmienić od tak. Na to trzeba zasłużyć sobie. I tego nie da rady zatrzymać. Mam taką znajomą blisko Kalisza, która prawdopodobnie przechodzi taki stan. Widziałem, jak Klaudia Pingot z YouTube'a przechodzi. Widziałem jej wyraz twarzy, widziałem, przez co ona przechodzi. Współczułem jej. Znaczy, to nie chodzi o takie współczucie, wiecie, że tylko dużo empatii tam było. Bo ja wiedziałem, co ją spotyka. Tak wibrowała wysoko, że musiała się spotkać. Ta cała konstrukcja musiała upaść. Tak samo jak Jimmy Carrey, Keanu Reeves. Albo inni. Bardzo dużo ludzi się... Roman Nacht, który opuścił już naszą rzeczywistość. Wylogował się stąd. Opuścił awatara. Mieczysław Bielak. Jeśli będzie kiedykolwiek tego słuchał, to pozdrawiam Cię, Mietek. I wielu innych, bo jest naprawdę nas dużo. Większość ludzi może nazywać się nauczycielami, może nazywać się wiecznymi uczniami. Ja jestem stanem echo. Stanem obecności, który nie da rady. Ja wam powiem, że jak się jest w takim stanie, to nie da rady nic ukryć. Nie można tego oszukać. I nie to, że tego awatara. Nie można oszukać tego, że ktoś będzie chciał go zmanipulować jako imię i nazwisko, jako faceta na zewnątrz, albo będzie chciał go wykorzystać. To jest bardzo łatwo czytane. Energetycznie. Dlatego uśmiecham się sam do siebie czasami, że rozmawiam z kimś albo spędzam z kimś czas i ktoś mówi, no dobra, to ja poudaję trochę, że jestem świadomy i dlatego pojechałem na te
świadome relacje do Niechorza. I poznałem tam świadomych ludzi. Dużo mechanizmów zobaczyłem. I to był bardzo krótki czas, że ludzie uciekają od siebie. Większość pije alkohol, drudzy bardzo szybko mówią, inni mówią o innych. I powiem wam, gdy pojechałem do tego Benkowa, do tego Michała na spotkanie, pojechałem w ogóle do takiego baru na spotkanie z Michałem i pojechałem też z tą moją znajomą Anią, to powiem wam, że 4,5 godziny tak nam strzeliło tego spotkania. A byłem w tym Benkowie u niego, w tej nowej studnicy. Ma około 800 zwierząt, ponad 300 koni. Osły, których nie widziałem, są największe podobno na świecie. Wielbłądy, nawet król Julian jest. I ma tak dużo rezonowało ze mną. Ma drewniane domki fantastyczne. Ma przy zakupie, wynajęciu takiego domku, ma 2 domki obok siebie, drewniane po 4 osoby. Łóżka są pojedyncze. I jest sauna i jacuzzi w cenie. Można tam siedzieć cały dzień. Ale nie o to chodzi. Takie spotkanie, które jest spacer w lesie, jest kontakt z koniem, jest kontakt ze zwierzętami, z samym sobą. Gdy dołożymy jeszcze autofagię, to można naprawdę zrobić wyciszenie myśli, reset głowy. I uwierzcie mi, że nie wraca się do domu takim samym. Jak słyszeliście, że jesteście różni i różne słowa pod tym hasłem padały, to uwierzcie mi, że wrócicie w prawdzie o sobie. I to nie jest marketing, to nie jest żadna sprzedaż. To się czuje sercem. Tego nie można zmanipulować. Ja chciałem na TikToka, czy na YouTube'a, czy na Instagrama, czy nawet na Facebooka Nordic Wild West, który niedawno założyłem. Chciałem zrobić jak pod kątem sprzedażowym, ale ja to nie czuję tego. Ja nawet nie wiem, jak to miałbym zrobić. W przyszłości Nordic Wild West, tam gdzie natura spotyka serce, będzie dosłownie jak ta Vipassana, że przyjdzie się na spotkanie i dopiero się zapłaci po wyjściu. Kto tak robi? Na pewno nie robi to mechanizm sprzedażowy, na pewno to nie robi umysł, na pewno to nie robi ego. Stan świadomości, który wierzy, że wszystko i tak się ułoży. Pachnie ładnie bzem na tej działce. Słychać śpiew ptaków, owadów. To jest najfantastyczniejsze wiadomości na świecie. Nie ma tam lęku, strachu, niepokoju, wątpliwości, gromadzenia, przesyłania bliskim i znajomym informacji, które samemu się czuję w sobie, że boję się, bo słucham wiadomości. Wszystko mnie to omija. Dlaczego? Dlatego, że ja tam nie daję uwagi. Uwagą, nie tylko ja mówię o tym, ale uwaga jest największą walutą. Dlatego scrollowanie, latanie po tym TikToku, Instagramie, to jest oddawanie waszej energii. Wiesz, 4. raz, ale dobra, nie powiedziałem już tego. Może zachęcę was w inny sposób, że jak bawię się w tej rzeczywistości, że zamykam oczy i kreuję swoją rzeczywistość, tam są zapachy, smaki, dotykam to, celebruję, cieszę się i wracam, to tak naprawdę powiem wam, że ten świat i wszystkie rzeczy z tego świata, nawet jak sobie coś chcę kupić, to nawet nie dają tej satysfakcji. Zobaczcie, mam w bagażniku w samochodzie mam kampera praktycznie.
Mam namiot, mam śpiwór, mam materacę, mam no, grilla gazowego, no cudawianki są tam, dacie wiarę? I ja nigdzie tego nie mogę zabrać. Znaczy, no mogę, wsiadam w samochód, jadę i mogę. Ale ja z tego miejsca, w tym kokonie, mogę już tam być. Mogę już być nawet w rozłożonym namiocie. Mogę mieć piękne widoki. Mogę narysować tam konie, góry, fiordy. Bo projekt też wiąże się z wyjazdem do Norwegii. Fantastyczne miejsca. Stadnina, cisza, domki, otoczona górami, wodospadami. No fantastyczne jest. Jestem w Polsce tylko tutaj 3 miesiące. Prawdopodobnie pod koniec czerwca wyjeżdżam, a pod koniec maja i do początku czerwca będę w tej Vipassanie, w tym ośrodku medytacyjnym 10 dni, gdzie nie jadę pod kątem ego, że sprawdzę się, czy ktoś jest tam lepszy, czy ktoś jest gorszy. Ja pojadę, czy jeszcze jakiekolwiek mechanizmy mam, gdy będę medytował. Czy jakiekolwiek emocje przyjdą do mnie, jakieś lęki, niepokoje, wątpliwości. Chętnie się z Wami podzielę w następnym odcinku. Nawet tego odcinka nie nazwałem. Te takie odcinki w Norwegii, które nagrywałem, to były niezgodna. Tylko tam nie dawałem wizerunku. A teraz pomyślałem sobie, raz daję, raz nie daję. To nie ma dla mnie różnicy żadnej. Cieszę się istnieniem. Mogę się cieszyć nagrywając ten film. Nie muszę być w koszuli, w krawacie, nie muszę Wam tu nic wciskać. Ja tak spędzam życie. W stanie świadomości. Cieszenia się z najdrobniejszych rzeczy. I powiem Wam, że jak czytałem trochę o Buddzie i Budda mówił, że śpieszcie się szukać, odnajdywać własną drogę, bo ciało ludzkie się starzeje i żyjcie własną prawdą, to powiem Wam, że i potem Budda, czy świadoma istota, żyje w tym świecie, ale już nie jest z tego świata, to wierzcie mi, że jak się umiera, zanim się umrze, tak jak to mówił też Jezus w filmach, gdzie bardzo dużo z tego filmu czytam i Jezus jest, tak jak teraz już większość ludzi pisze, czy nagrywa filmy, że Jezus był łamaczem, hakerem Matrixa. Tego, w której obecnie tutaj przyszliśmy się spotkać, żeby doświadczać bólu, cierpienia, żebyśmy sobie dawali klapsy, żebyśmy nie zgadzali się. I można to komentować w różnoraki sposób. Można używać wulgaryzmów na tego awatara Jarka, ale ja już nim nie jestem. Jestem echo, które nie ma formy, nazwy ani PESEL-u. Żadnego. Nie utożsamiam się z tym. Mogę powygłupiać się na zewnątrz, pospotykać z innymi ludźmi. I uwierzcie mi, że 5. raz, ale kurde, widzę to. Także powiem Wam, że gdy zacząłem się z ludźmi spotykać i oni twierdzili, że są świadomi, to zacząłem zauważać, że niektórzy, nie wszyscy, zaczęli się triggerować. Niektórzy mieli do mnie pretensje, że jestem bardzo spokojny, że czemu jestem uśmiechnięty, czemu wyglądam tak, jak wyglądam, czemu nie pracuję, skąd mam pieniądze i dacie wiarę? O, oko mnie swędzi. Mógłbym to robić w CapCutie, w programie, ale po co? Tam nie ma być idealnie, tam ma być prawdziwie. Tak samo jak w tych spotkaniach, które organizuję, bo wiecie dlaczego to robię? Bo mi to pomogło. Jak mi to pomogło, to jestem na 1,000,000% przekonany, że innym też pomoże. Ale jak? Tam nie ma nauczania, nie ma wskazówek i tak dalej. Można po prostu pobyć ze stanem świadomości.
ze stanem świadomości, który jeśli jestem jego częścią, to tak jakbym był spokojnym oceanem i przy mnie można odpocząć, zobaczyć mnóstwo mechanizmów w sobie. Można to zobaczyć, jakie są mechanizmy, nawyki, bo ja nie robię tego. Na przykład spotykam się z kimś, ktoś zerka 20 razy w telefon w ciągu minuty, a ja mam ręce na stole albo rozmawiam spokojnie. I wtedy nie powtarzam tego i to jest bardzo mocno widziane. Wtedy dana osoba albo się denerwuje na mnie, ale jak już jest w pewnym procesie, że przeszło jakieś cierpienie, doświadczenia, że dostała takiego małego klapsa, może nie wszyscy małego, ale większość dostała bardzo dużych, trudnych doświadczeń w życiu, wtedy widzą to i mówią, czy to jest moje. Wtedy razem, w takim fantastycznym spotkaniu, możemy to zobaczyć. Mogę się z kimś pobać, pobać, czy jakoś tak. Jeśli ktoś się boi, mogę z nim pobyć. Mogę też być w turbulencjach czyjś z kimś. Ale ja wtedy tego nie przyjmuję jako coś, co miałbym wziąć. Po prostu patrzę się na to, tak jakbym patrzył przez szybę na telewizję. Jakbym był obserwatorem filmu. Bo gdy ktoś ze mną rozmawia świadomie, gdy ktoś ze mną przebywa świadomie, to tam jest fantastyczna rozmowa. Może być o wszystkim i o niczym, nawet o przeszłości, gdzie tam nie ma emocji w rozmowie. Czyli ktoś opowiada o kimś i mówi, jest co, ja jestem świadomy albo przebudzony. No dobra, to idę z kimś takim na spacer do lasu i widzę, jak emocjonuje się bardzo mocno, jak mówi na przykład o przeszłości. I widzę, że to było kłamstwo. Wtedy tak jakby ktoś chciał, dobra, no to ja pobędę z tobą, bo masz fajną energię, jesteś spokojny. Mogę z tobą poprzebywać, bo tam nie ma bodźców, nie ma różnych mechanizmów, które triggerują mnie, tą osobę. No i fajnie się ze mną spędza czas. I teraz jak ktoś udaje i powie, że jest świadomy, to bardzo łatwo to jest odczytać. I to nie chodzi o to, że ktoś jest tam na zewnątrz zły. Jest po prostu taki, jaki jest. Ja widzę go głębiej, widzę ją głębiej. Jak? Sercem, a nie umysłem. Bo wtedy widzę zupełnie inaczej. Że tam jest dużo mechanizmów. Dużo splątań z tym światem zewnętrznym, z telewizją, z informacjami. Spotkania wyciszające i wracające do siebie to jest takiego rodzaju detoks, ale to nie jest detoks. Spotkania, które zaczynam organizować w Polsce i w Norwegii, to będzie szeroki wachlarz. I tylko ze stadninami albo z gospodarstwami, które mają konie, które mają fajne zwierzęta i tam są te zwierzęta kochane. Dużo dbają bardzo o te zwierzęta. To jak pojeździłem po kilku takich stadninach w Polsce, to powiedzieli, że to jest dopiero coś o tym słyszą. Dopiero widzą, że ludzie coś takiego robią. A wiecie dlaczego? Bo to jest nisza. Coraz więcej już tego jest, ale ja nie robię tego, bo usłyszałem o tym, tylko odczułem, że mam robić coś z ducha i w służbie. I w takim spotkaniu się ze sobą, w takich cieniach, gdzie przepracowałem to i naprawdę 2 dni umierałem, to było nie dość komfortowe, ani nie dość smaczne doświadczenie, ale po prostu myślałem, że tak trzeba, że po prostu tak się umiera, no to zaakceptowałem to, ale umarło bardzo dużo ego we mnie. Nie kupuję pod wpływem różnych impulsów, nie rozdaję pieniędzy na prawo i lewo innym, którzy nie potrzebują tego, a myślą, że potrzebują. I mogą różnie na mnie patrzeć, że albo się nie chce dorzucić, albo nie chcę czegoś kupić, bo ja nie karmię programów egoistycznych.
I powiem Wam, że spotkania, które zaczynam organizować, niektóre stadniny się otwierają. Jeszcze się nie spotkałem, żeby jakieś się nie otworzyły. Fajnie, bo mam już koło Wałcza gang szaraków. Pozdrawiam panią Dagmarę, jeśli będzie oglądała ten film. W Bielsku Białej mam Zagroda Uśmiechu Ujena, Dorotę i jej córkę też pozdrawiam. Mają fundację i fajnie zaczynamy współpracę. Jest Roxana jeszcze w Bielsku Białej ze stadniną Metro, gdzie było już pierwsze spotkanie, 13 uczestników, trójka dzieci, 10 dorosłych. To było też spotkanie takich znajomych, ale było początkiem i takim sercem, to było jednodniowe, początkiem i sercem, gdzie było ognisko, gdzie były kiełbaski, gdzie było fantastyczne spotkania odwagi, nawet były spotkania odwagi z końmi i z samym sobą. Nie było tam alkoholu, nie było tam używek i powiem Wam, że to wszystko się tak odkrywało. Fantastyczny proces jest, jak się tworzy coś, co służy innym, co nawet Buddha właśnie jak powiedział, że po takim przejściu takiego lęku w sobie stanu, gdzie wszystkie role zaczynają uciekać, bo nigdy nie były Tobą, bracie i siostro, to powiem Wam, że powiedział, że potrzebni są prawdziwi przyjaciele. Co to znaczy prawdziwy przyjaciel? Jak ja to rozumiem? To jest to, że wtedy widzi się taką osobę na wskroś. Ja tego bardzo mocno potrzebowałem, gdzie nikogo nie miałem. To było takie bycie na pustyni, jak Jezus 40 dni. Dacie wiarę? Nikt wtedy Ciebie nie rozumie. Zwolniłem się z pracy w Norwegii. Pozamykałem wszystko, co mogłem, bo to było dla mnie takie być albo nie być. Ja po prostu się poddałem. Mówię, no dobra, to jak umieram, no to trudno. I dopiero potem, po jesieni, po zimie przyszła ekspresja, wiosna, lato, tak samo jak teraz. Jest bardzo dużo pomysłów, ale to już nie są pomysły z ego, tylko pomysły takie, które pokazują, że naprawdę to życie może być jedną wielką bajką, które pokazuje nam że jak się spotykamy ze znajomymi, z rodziną na święta, na urodziny, jest bardzo dużo mechanizmów, bardzo dużo powtarzalności, prezentów. Zauważcie, kiedy to tak naprawdę nam się znudzi, albo kiedy tak naprawdę powiemy stop, ile można kupować tych rzeczy. Potem mówimy, nie, bo to już jest nieładne, tamto jest ładniejsze, albo nie mam tego. Dzisiaj padło hasło od takiej znajomej, która powiedziała, nie, bo nie mam właśnie tego, tej kurtki nie mam. To było ciekawe. Umysł jako ego, które jest oddzielone, one cały czas będzie szukało, że pójdzie na zakupy i nie ma tego w domu, chociaż jest podobne. To i tak chce to kupić. Za chwilę to będzie leżało w kącie, za chwilę, ale te mechanizmy zakupocholictwa to są... Dlatego konsumpcjonizm jest, zobaczcie, z tymi McDonaldami, z tymi sklepami, z tymi odzieżowymi, z tymi wszystkimi, bo kobiety tak mają, bo ludzie, bo te półki z alkoholem. Zawsze byłem inny, zawsze byłem inaczej traktowany, zawsze czułem się obco, dziwnie w szkole. Nie mogłem w podstawce wysiedzieć, co ja tam robię 7-8, dla mnie to było więzienie. Ja nie mogłem, tak jakbym miał owsiki, jakbym miał ADHD. Ja nie chciałem słuchać tych nauczycieli, tego bełkotu, który ze mną nie rezonował. Ja teraz dopiero widzę, że ta moja dusza była większa niż ten awatar. Już wtedy, tylko że po prostu nie potrafiłem tego czytać. Cały czas myślałem, nie, zamiast odczuwać. Kochani, jeśli
jeśli chcecie spotkać się z samymi sobą, to nawet nie musicie uczestniczyć w tych spotkaniach. Zróbcie to w domu. Wyjdźcie do ogródka, wyjdźcie do lasu. Bez telefonu. Zobaczcie prawdziwych siebie tam. Przytulcie drzewo, pooddychajcie. Zobaczcie, że serce puka za darmo tyle razy. Ile razy my w ciągu całego waszego życia, ile razy byliście wdzięczni? Ile uwagi skupiamy na zewnątrz, a ile w środku w ciągu dnia? Ile rzeczy jest ważne? Dogadzanie innym na zewnątrz. Gdzie tak naprawdę wy jesteście? Bo tak naprawdę wy jesteście najważniejsi dla siebie. Wy. Nikt inny w tej rzeczywistości, nikt inny oprócz was nie jest bardziej ważny niż wy. Zacznij od siebie, a potem pomożesz innym. Ale jak można zacząć pomagać innym, jak w sobie nie ma tych wartości? Nie ma wdzięczności, miłości, akceptacji, czułości. Tylko powiem wam jedną rzecz, że jeżeli zaczynamy, potem mamy już to w sobie, chcemy dać to bliskim, znajomym, to widzimy, że oni nawet nie chcą o tym słyszeć. Patrzą, że to jest inne, dziwne. Jak zachowywałeś się przedtem tak, teraz się zachowujesz tak, co z tobą jest nie tak. Ale to nieprawda. To nieprawda, bo jeśli zachodzi pewna zmiana, taki przeskok, że wszystko jest tobą, wszystko, że jesteś częścią istnienia, stanem, który jest wszystkim i niczym, to wtedy uzmysławiasz sobie, że akceptujesz bez względu na to, czy ktoś znajomy, bliski kocha cię, czy nie. Czy ma do ciebie żal, ból, pretensje, bo się nie reagujesz emocjonalnie i wtedy ta iluzja, ta ułuda, maja, ten hologram, jak to teraz mówią, czy program matrixowy przestaje działać. Bo ktoś na zewnątrz mówi, a czemu ty się nie emocjonujesz? Czemu się mnie nie boisz? Pomału dochodzimy do końca tego filmu, bo widzę, że już jest 43 minuty. Ja to potem wrzucę trochę języków na YouTube'a i mała taka... No jest nawet praca w tym, żeby to wrzucić, żeby to... Jeśli to będzie docierało do... taką intencję mam, żeby dotarło do jak największej grupy ludzi, którzy już są zmęczeni udawaniem. Już są zmęczeni tym, że robią coś wbrew sobie. Że nie zadają sobie pytań, dlaczego ja znoszę to, co znoszę. Ile razy mogę to robić? Czy robię to, bo ktoś to chce, a we mnie aż się gotuje i nie chcę tego robić? Czy robię, i wtedy to jest ta wolność, czy mechanizmy umysłu mówią, ale jak to, ty jesteś tym i tym, no musisz to robić, musisz. I robisz to wbrew sobie? Że te kontrakty małżeńskie, te wszystkie splątania w tej rzeczywistości są ok? A jak się czujesz tu w tej okolicy tutaj? Jak to robisz? Jak kupujesz kolejne zabawki, jak kupujesz kolejne rzeczy? Jak nie można tego nakarmić na zewnątrz? Znajomych, dzieci, mechanizmy, jak to można zrobić? I można powiedzieć, no dobra, no to cwaniak taki jest, że będzie kazał mi się rozstać. Nie. Jeśli podnosi się stan świadomości, to uzmysławiasz sobie, że tutaj nie ma żadnych dzieci, nie ma żadnych ról. Że nie jesteś ojcem, bratem, synem. Jesteś stanem świadomości, który przyszedł obudzić się. Ja myślę sobie, kurde, no dobra, to czemu tutaj nie ma jakiejś, kurde, nie wiem, że proces, ja nie pasowałem do tego świata coraz bardziej. I większość ludzi, których spotykałem, mnie nie kochała. I to nie, że było coś takiego, że to jest lustrzane odbicie, że jak ty nie kochasz siebie, to ktoś ciebie nie kocha. Nie. Bo większość ludzi na tym świecie nie trawi miłości. Zaraz są posądzenia, że jest się homoseksualistą albo że jest się jakimś
ciepłym. Uśmiechniesz się do dzieci, to rodzice zabierają dzieciaka. Wszędzie jest strach wymalowany. Jak patrzę na to wszystko, to uwierzcie mi, że cieszę się ze zwierząt, z przyrody, z fantastycznej pogody. Bez względu na to, czy pada, czy nie pada. Cieszę się, jak mam pieniądze, jak ich nie mam. Jak mi giną, kradną mnie, okradają mnie i mnie nie okradają. I dostaję. A nie powiedziałem do końca o tej znajomej, która widzę, że też przechodzi właśnie to jak Claudia Pinkott albo Jimmy Carrey, że ona w końcu za chwilę spotka się z tym, co ja się spotkałem. I wiem, że uświadomi sobie, bo przechodzi bardzo świadomie po chorobie, nie bierze leków. I to widać, że ma taki stan takiego żegnania się z tym imieniem, z nazwiskiem, z tą rolą matki, siostry, brata, matki, siostry, tam córki i tych innych programów, i to wszystko w niej odchodzi, dlatego to jest takie spotkanie ze sobą w prawdzie. Przed tym, uwierzcie mi, nawet Sri Maharaja mówi, że tego nie da się zatrzymać i nie można przed tym uciec. I nie można tego wymusić. To ma być, to gdy nasionko, jak mówi, jest zasiane, to prędzej czy później rozkwitnie. Jak gdzieś się ocieracie o takich świadomych ludzi, albo o książki, czy filmy, czy pewne doświadczenia, to prędzej czy później tak się przebudzi. To jest tak, że jak się jedna kropla przebudzi, to się cały świat budzi. To już to się dzieje, bo to widać coraz więcej. Coraz więcej ludzi dla siebie jest dobrych, coraz więcej ludzi, bynajmniej w moim, tam gdzie ja się pokazuję. Także wiecie co? Zapraszam, jeśli macie ochotę, wejdźcie boso, nie namawiam, do niczego nie nagabuję. Jeśli macie ochotę, wejdźcie na nordicwildwest.com. Tam jest platforma, sam ją robiłem w 3 językach. No, pomagał mi ChatGPT, no bo bez tego, ale programy są do tego, żeby to zrobić. No bez tego pomaga mi w interpunkcji, nie zastanawiam się, bo piszę to czasami bardzo intuicyjnie. To powiem wam, ale tworzę wszystko sercem, tworzę wszystko przez kontakt ze zwierzętami, z fantastycznymi ludźmi. Coraz bardziej się otwiera na to wszystko, coraz bardziej to wszystko płynie w dobrym kierunku. Teraz jest rok ognistego konia. No a projekt jest z końmi, to trochę, i to jest co 60 lat, także to się coś dzieje, jest ciekawie. Także wiecie co, pozdrawiam was serdecznie, kochani, i do zobaczenia, jeśli będzie taka możliwość, na spotkaniu na żywo.